Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Witam Was w ten deszczowy dzień, a właściwie burzowy. Może to być od czasu do czasu słychać, że grzmi właśnie na dworze. I wiecie co? Można by było powiedzieć po turecku, że pada dzisiaj szakır szakır. Tak mi się to dzisiaj skojarzyło. A sporo jest też innych przykładów tego typu zwrotów w języku tureckim. Stąd też pomysł na ten odcinek. Pomyślałam, że dzisiaj Wam o tym opowiem, jak to Turcy zamiast mówić brzęczą, szeleszczą i wydają różne inne dźwięki, nie używając za bardzo słów. To nie jest pierwszy przykład takiej sytuacji. Już kiedyś o czymś takim Wam opowiadałam i były to wtedy dźwięki typu a, oha, of, ja, aj. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tamtego odcinka, to myślę, że warto go sobie nadrobić. Ja Wam wrzucę link w przypiętym komentarzu, tam sobie zajrzyjcie, bo myślę, że to też było bardzo ciekawe i zabawne. Ale grzmi. A dzisiaj już będzie o trochę innym rodzaju dźwięków. Będzie takie typowo właśnie dźwiękonaśladowstwo. W języku tureckim są takie zwroty złożone z dwóch słów, ale oba te słowa są takie same. Po prostu jedno słowo powtarza się dwa razy i są to właśnie takie słowa, które naśladują różne dźwięki, no i mają różne znaczenia. Pierwszym przykładem jest właśnie szakır szakır. Można powiedzieć szakır szakır yağıyor, czyli pada intensywnie, leje. I to jest właśnie taki dźwięk. Kolejny przykład to szykır szykır. Szykır szykır oznacza wtedy, kiedy coś brzęczy, na przykład biżuteria, bransoletki nam brzęczą, monety brzęczą. Albo szykır szykır można też powiedzieć, jak coś się błyszczy, jak na przykład ubierzemy jakąś błyszczącą sukienkę z cekinami, to ona też jest szykır szykır. Dalej mamy çıtır çıtır. Çıtır çıtır oznacza coś chrupiącego i myślę, że najlepiej to pasuje do świeżego, chrupkiego pieczywa. Kroimy taki świeży chlebek. Çıtır çıtır. A następne podobne słowo, to znaczy ma podobne użycie, to kytır kytır. I to też oznacza chrupiące, chrupkie, ale bardziej w takim znaczeniu, jak mamy takie świeże warzywa i one chrupią, albo chipsy, to będzie właśnie kytır kytır. Naprawdę teraz mocno grzmi. Ja nie wiem, czy to będzie słychać i czy to Wam będzie przeszkadzać. No mam tak blisko tutaj mikrofon do twarzy, więc nie wiem, czy to łapie z dworu. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzało. Dobrze, jak już jesteśmy przy jedzeniu, to kolejny przykład. Fokur fokur. I to oznacza bulgotanie wrzącej wody. Fokur fokur. Dalej mamy słówko, które myślę, że przydałoby się przy dzisiejszej pogodzie. Nie wiem jak Wy, ale ja w takiej deszczowej pogodzie lubię się po prostu zawinąć w kocyk i sobie pospać. No i właśnie spanie tak głęboko, spokojnie, jak dziecko określamy myśl myśl. Myśl myśl ujo. Śpi sobie myśl myśl jak dziecko. Ale zdarza się też, że ktoś śpi tak głęboko, że aż zaczyna chrapać. No i na chrapanie też mamy takie określenie horul horul. Horul horul ujo. Czyli tak śpi, że aż chrapie. Dalej mamy zwrot patyr patyr. Używamy go, kiedy chcemy opisać, że ktoś chodzi po podłodze tak tup 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 pat pat pat, na przykład piesek. O, to bardzo dobry przykład. Patyr patyr. A z kolei jak ktoś wejdzie w jakieś klunkry, klamoty, nie wiem, powiedzmy, przewrócą mu się jakieś garnki, naczynia, to wtedy na taki dźwięk możemy powiedzieć tangır tungur. Tangır tungur. Kolejny zwrot to foszur foszur i nim określamy szorowanie czegoś podczas sprzątania. Foszur foszur. I jak już coś tak wyszorujemy, jest wysprzątane na błysk, to możemy powiedzieć, że jest pyryl pyryl. Pyryl pyryl. Wysprzątane na błysk, aż się świeci. No i właśnie tym przykładem możemy przejść też do takiej kategorii, gdzie te zwroty już nie określają jakiejś czynności wydającej konkretny dźwięk, tylko czegoś wygląd czy czyjeś zachowanie na przykład.
I tutaj mamy zwrot ışıl. Işıl można powiedzieć na błyszczące się czyjeś oczy. Tak się śmiał, że aż mu błyszczały oczy z tego szczęścia. Işıl. Albo na przykład była taka piękna pogoda, tak pięknie słońce świeciło. Işıl. Mamy też na przykład określenie tıkır. I to znaczy, że coś chodzi jak w zegarku. Tıkır. Następny zwrot kypır. Oznacza wiercenie się, bycie takim niecierpliwym, ruchliwym, albo jak ktoś jest podekscytowany, ma motyle w brzuchu, to można powiedzieć içim kypır w środku, aż tak, no mam te motylki, no, kypır. Kolejny zwrot fısıl. I to oznacza szeptanie. Jak ktoś mówi szeptem, to możemy powiedzieć fısıl konuşuyor. Fısıl. No i ostatni przykład, który przyszedł mi do głowy, też skojarzył mi się z tym szeptem, bo szeptamy najczęściej w miejscach, gdzie nie chcemy komuś przeszkadzać i w takim miejscu ktoś może w bardzo dużym skupieniu pracować. Więc jak ktoś tak pracuje w skupieniu, wkłada w to duży wysiłek, pracuje jak mrówka, to możemy powiedzieć, że pracuje harıl. Harıl çalışıyor. Pracuje jak mrówka w skupieniu. I to wszystkie przykłady, które przyszły mi do głowy. Na pewno jest ich więcej. Jeżeli coś takiego Wam się jeszcze kojarzy, znacie tego typu zwroty w języku tureckim, to koniecznie napiszcie w komentarzu, łącznie z użyciem tego zwrotu, znaczeniem. I dajcie mi znać w komentarzach, czy takie zwroty znaliście, czy wcześniej je słyszeliście, czy było to dla Was ciekawe. Oczywiście wszystkie te słówka, które dzisiaj Wam podam też w przypiętym komentarzu wraz z krótką notatką, także tam sobie zajrzyjcie. A my widzimy się w kolejnym filmie już niedługo. Do zobaczenia. Görüşürüz! No i po deszczu, a jezioro właśnie błyszczy. Işıl.